Serdecznie zapraszam do odcinka 6 playlisty Jak to działa pod tytułem Plaga stonki. W poprzednim odcinku 5 Niezwykła lokata opowiedziałem o pewnym wynalazku sprzed ponad 200 lat, z którego korzystał nie tylko Rockefeller, ale również nasze współczesne elity rządzące. W tym odcinku opowiem o kontenerze zza wielkiej wody, który sprowadził na nas całe pasmo kłopotów i nieszczęść. Dawno, dawno temu, jeszcze za czasów PRL-u, Polska była nazywana krajem ziemniaka i na wykopki ziemniaczane jeździły całe zastępy uczniów. Wykopki nie tylko pozwalały na zarobienie paru groszy dla budżetów klasowych, ale były okazją posmakowania bardzo smacznej żołnierskiej grochówki. Pojawienie się ziemniaka w Europie zawdzięczamy hiszpańskim żeglarzom, którzy przywieźli go z Ameryki, a dokładnie od Indian z Ameryki Południowej na początku XVI wieku. Niestety, razem z ziemniakiem pojawiła się stonka ziemniaczana, której plagi skutecznie niszczyły uprawy tego wspaniałego warzywa. W czasach PRL-u krążyła nawet anegdota, że ziemniaki dostaliśmy od Amerykanów, ale przy okazji zrzucili nam z samolotu kontener ze stonką ziemniaczaną. Jeżeli popatrzymy na tę sprawę metaforycznie, to faktycznie Amerykanie zrzucili nam nie tylko kontener stonki ziemniaczanej, ale całe rzesze agentów i ludzi, którzy sprzedali swoją lojalność dla Polski za srebrniki wypłacane w kasie waszyngtońskiej. We wrześniu 2023 roku naczelnik naszego małego imperium podpisał aż 9 ustaw, które zostały sformułowane w okresie pomiędzy 16 czerwca a 30 sierpnia. Nie jestem specjalistą w prawie ustawodawczym, ale zastanawia mnie niesamowity pośpiech prezydenta do podpisywania ustaw tuż przed wyborami. Czy było to spowodowane troską o polskich obywateli, czy też było to naśladowanie stylu pracy chłopaczków z piaskownicy, czyli wprowadzanie ustaw bez informowania opinii publicznej, szczególnie tych, które mogłyby nie uzyskać naszej aprobaty? Chciałbym przypomnieć w tym miejscu o ustawie z dnia 2 grudnia 2016 roku podpisanej przez Antosia z Piaskownicy, ukrywanej przed obywatelami przez okres ponad 2 lat. Treść ustawy została potwierdzona słowami pana Łukasza Jasiny. Szczegóły w playliście Wilcze Echa, odcinki 23S i 24S. Nie będę omawiał wszystkich ustaw, ale jedna z nich, znajdująca się na pozycji 4 listy ustaw z portalu prezydenta, zasługuje na naszą wyjątkową uwagę. Jest to ustawa wyjątkowo szkodliwa społecznie, gdyż godzi bezpośrednio we własność prywatną oraz bezpieczeństwo finansowe obywateli. Ustawa brzmi całkiem niewinnie, ale jej treść po analizie jest dosłownie przerażająca. Ustawa nazywa się ustawą z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Została podpisana przez naczelnika 1 września 2023 roku i weszła w życie 28 października 2023 roku na 3 dni przed Halloween i w niecałe 2 tygodnie po wyborach. Bez analizy wyboru daty podpisania tej ustawy wiadome jest, że według niepisanego prawa w polityce nie ma przypadków, a więc i ten z pewnością do nich nie należy. Jednak bez względu na termin wprowadzenia ustawy w życie, to z całą pewnością jej treść to prawdziwe Halloween dla Polaków. Zamiast analizy tej ustawy
podam gotową interpretację specjalistów. Punkt pierwszy. Ustawa zmieniła definicję złoża strategicznego, która została uogólniona w tak ogromnym stopniu, że złożem strategicznym może być dosłownie każdy materiał, który znajduje się pod naszymi domami czy na naszych działkach budowlanych. Złożem strategicznym może być piasek, glina, kamienie, a nawet woda. Punkt drugi. Decyzja o uznaniu dowolnego złoża za strategiczne została przyznana ministrowi klimatu i środowiska. Minister ten może arbitralnie, czyli narzucając bezwzględnie swoje stanowisko, uznać dowolny materiał za strategiczny i zabronić na przykład budowy naszego domu. Punkt trzeci. Gminy będą zobowiązane do uwzględnienia decyzji ministra w dokumentach planistycznych, bez możliwości odwołania się od niej do niezawisłego sądu. Punkt czwarty. Właściciele nieruchomości położonych na terenie złóż strategicznych nie będą mieli prawa do żadnego odszkodowania za spadek wartości działki czy ograniczenie prawa do korzystania z niej. Co na to autorytety zajmujące się prawem geologicznym? Fundacja Frank Bolt ostrzega, że od takiej decyzji nie jest przewidziana droga odwoławcza, a przesłanki uznania złoża za strategiczne ustalono w sposób tak ogólny, że nie trudno sobie wyobrazić, jak mapa kraju zapełnia się terenami, na których niemożliwe okaże się choćby zbudowanie domu jednorodzinnego na własnej działce czy nowej drogi gminnej. I to przy braku faktycznych planów wydobycia w tym miejscu. Natomiast zarząd Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce obawia się, że nowe rozwiązania ograniczają w znacznym stopniu, jeśli nie całkowicie, rolę władz samorządowych oraz lokalnych społeczności. Znacząco bowiem ingerują we władztwo planistyczne gmin na obszarze występowania złóż kopalin. Zdaniem zarządu stowarzyszenia wyeliminują one proces konsultacji społecznych, bezprecedensowo ograniczają prawo własności, co w konsekwencji obniży wartość nieruchomości w związku z zakazem zabudowy. Według samorządowców proponowane zmiany jedynie wzmocnią uprawnienia decyzyjne centralnej administracji oraz nadadzą nowe kompetencje głównemu geologowi kraju. Już 7 czerwca 2023 roku dr Tomasz Woźniak, analityk Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris, w swoim artykule ostrzegał: przyjęte niedawno zmiany w prawie geologicznym i górniczym są dobrym przykładem na to, jak dążąc do realizacji słusznych celów, można wykroczyć poza granicę równowagi pomiędzy interesem publicznym a prywatnym. Nieprecyzyjna definicja złóż strategicznych, zapewniająca ministrowi do spraw środowiska znaczną swobodę w klasyfikacji kopalin, brak rzeczywistych środków odwoławczych oraz daleko posunięte ograniczenia, przejawiające się między innymi w zakazie zabudowy bez odszkodowania dla posiadaczy nieruchomości położonych na złożach strategicznych, wskazują na konieczność zmiany uchwalonych ostatnio przepisów. Pomimo ostrzeżeń doktora Woźniaka i wielu innych analityków, cała ferajna chłopaczków z piaskownicy, na czele z naczelnikiem, nie zważając na konsekwencje tej haniebnej ustawy, skierowanej wyraźnie przeciwko własnym obywatelom, doprowadziła do podpisania cyrografu na naszą wolność i własność. Moi drodzy, to jest bezpośredni atak Borgów na nasze mienie, naszą własność prywatną, naszą wolność osobistą. Co gorsza, jest to zgodna z rzekomym prawem, a niezgodna z konstytucją faza wywłaszczania wszystkich Polaków z naszej polskiej ziemi. Spadek wartości nieruchomości w
w parze z szalejącą inflacją wywołaną przez Adasia i Mateuszka z Piaskownicy doprowadzi do masowego wykupu naszej własności przez nowych właścicieli. Bez znaczenia, czy będą to Rzymianie, Kraińcy czy inni podstawieni przez Borgów łajdacy. Ta ustawa jest najgorszym cyrografem w dziejach III RP i ze względu na skalę jest nawet bardziej niebezpieczna od ustawy podpisanej przez Antosia. Obserwując dokonania poprzednich włodarzy, można powiedzieć, że nie było w historii III RP tak szkodliwej i zmasowanej plagi stonki, atakującej naszą wolność osobistą, własność prywatną oraz nasze bezpieczeństwo we wszystkich sferach życia. Zadziwiający jest fakt, że dokonało tego tylko paru chłopaczków z Piaskownicy. No, może z małą pomocą wcześniejszej ekipy z Pioskownicy, gorliwie popierającej wszelkie ustawy sejmowe. Trzeba pamiętać, że każda plaga zaczyna się zupełnie niewinnie, dopóki nie przerodzi się w niepowstrzymany żywioł, niszczący wszystkie nasze plony. Moi drodzy, najwyższy czas na edukację, poznawanie prawdziwej historii i obserwację dosłownie wszystkich poczynań włodarzy, z których zdecydowana większość pochodzi z tego samego jankeskiego kontenera zrzuconego ponad 30 lat temu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, komentarzach i polubieniach tego kanału. Na tym zakończę odcinek 6 z serii Jak to działa, w którym opowiedziałem o pladze amerykańskiej stonki atakującej nasze polskie ziemie. Kolejne odcinki z tej serii pojawią się w miarę potrzeb. A na razie serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 13 playlisty Władcy Olimpu pod tytułem Złowroga Hydra.